Witam serdecznie dzisiaj po południu. Dlaczego złoto rośnie najmocniej od miesięcy? To jest temat przewodni tego wpisu na samym początku. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I przypominam, że w tym tygodniu, w piątek 20 października o godzinie 20 w Warszawie w kawiarni Agere Contra będzie debata na temat tego, co się wydarzy na rynkach i w gospodarce po wyborach. Zapraszam. Jeszcze raz zachęcam i zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Dlaczego złoto rośnie najmocniej od miesięcy? Poza tematem wyborów, który był dzisiaj poruszany w komentarzu porannym, do którego odsyłam, najciekawszym tematem, który warto omówić, jest zachowanie złota, które rośnie naprawdę najmocniej od miesięcy. Już dawno nie było tak podwyższonej zmienności, aktywności, impulsu i szansy na to, żeby trend był kontynuowany. Ale rozbierzmy temat złota na czynniki pierwsze. W pierwszej kolejności pierwszy wykres pokazuje tą implikowaną zmienność, która wyraźnie rośnie. Naprawdę od miesięcy nie było tak podwyższonych poziomów aktywności i oczekiwań tego, co się może wydarzyć. Inwestorzy myślą, że faktycznie rozpoczyna się jakiś mocniejszy impuls. A kiedy przypomnimy sobie, że ostatni taki ruch bardzo wyraźny wzrostowy miał miejsce na początku marca, było to związane z potencjalnym rozwojem kryzysu bankowego w sektorze bankowym w Stanach Zjednoczonych, no to wtedy część inwestorów może faktycznie dojść do wniosku, że teraz też jakiś kryzys, jakaś nerwowość, jakieś wydarzenie może mieć ważny i główny wpływ na to, co się teraz dzieje na rynku złotego, ale za chwilę do tego dojdziemy. Jak widzimy, dotarcie ceny złota w rejon 1930 nie jest przypadkowe. To właśnie w tym miejscu przebiega ważny opór. W postaci średniej 200-sesyjnej, w postaci średniej półrocznej, czyli 100-sesyjnej, ale przede wszystkim moim zdaniem jest to miejsce także, gdzie przebiega górne ograniczenie kilkumiesięcznego, półrocznego kanału spadkowego. Wniosek więc jest taki: jeżeli zaczniemy pokonywać ostatnie maksima z ostatnich godzin, to impuls, który się będzie rodził, będzie miał potencjał i charakter zachęcający do tego, żeby nie tylko zwiedzić ostatnie maksima wszechczasów, ale także je pokonać i kontynuować tendencję wzrostową. Dlatego też moim zdaniem warto się teraz w szczególności przypatrywać zachowaniu ceny złota, żeby wiedzieć, jak rynek patrzy i co się teraz dzieje, jakie są oczekiwania i czego się rynek boi, ponieważ wzrosty ceny złota to także jest efekt obaw o to, co się może wkrótce wydarzyć w polityce. Ale jakie są prognozy? Warto też zwrócić uwagę, jak najważniejsze instytucje finansowe prognozują, co się może wydarzyć. Najwyższa prognoza na koniec tego roku daje cenie złota poziom $2075, a najniższa 1008, czyli rozstrzał prognoz jest dość duża. Na wykresie widzimy to w taki sposób, że te największe instytucje finansowe i banki spodziewają się wzrostu cen złota jeszcze mniej więcej przez rok, a później spadku cen złota. To są najnowsze prognozy największych instytucji finansowych dla złota na chwilę obecną. Z ciekawostek, jeżeli rośnie także cena złota, to jakie inne rynki mogą na to zareagować? I pomocne nam są tutaj korelacje. I ta macierz korelacji, którą tutaj widzimy, pierwsza kolumna po lewej pokazuje nam symbole instrumenty finansowe, a druga pokazuje nam korelację z ceną złota. Jak widzimy, bardzo silna korelacja dodatnia występuje z ropą naftową, więc jeżeli złoto idzie w górę, to jest duża szansa na to, że pójdzie w górę także ropa naftowa. Korelacja między ceną złota a parą dolar do Kanady także jest wyraźnie ujemna, wynosi prawie minus 0,45. To także sygnalizuje nam, że warto patrzeć na zachowanie pary dolar do Kanady, jeżeli mamy do czynienia z silnym impulsem na cenie złota i przeważnie w takiej sytuacji, kiedy cena idzie mocno w górę, to jest szansa na to, żeby patrzeć na to, że para dolar do Kanady wyraźnie spada. Kolejną korelacją, na którą warto zwrócić uwagę, to także jest korelacja z zachowaniem ceny amerykańskich obligacji 10-letnich. No i w takiej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z tendencją wzrostową, kiedy mamy do czynienia ze wzrostami cen złota,
Powinniśmy mieć także do czynienia ze spadkami rentowności amerykańskich obligacji. Ta tendencja powinna być widoczna, jednak czasami występują czynniki, które zaburzają tą korelację i o tym też jest ten materiał. Na kolejny ważny rynek, na który warto zwrócić uwagę, to jest powiązanie ceny złota z indeksem Dow Jones. I w tym wypadku ta korelacja jest jeszcze większa niż z parą dolar do Kanady, jeszcze większa niż z ropą naftową i wynosi plus 0,47,5. Jeżeli dodatkowo zwrócimy uwagę, jaka jest silna korelacja między złotem a srebrem, gdzie wynosi ona 0,81, to naprawdę jest to także ważna wskazówka i sugestia, gdzie należy szukać potencjalnych stóp zwrotu, jeżeli mamy taką dynamiczną tendencję wzrostową na złocie, jak ta z ostatnich godzin. No i kolejny rynek, na który warto zwrócić uwagę, to powiązanie między zachowaniem złota a frankiem szwajcarskim i ta ujemna korelacja bardzo wyraźna, bardzo mocna pokazuje nam, że jeżeli cena złota rośnie, to prawdopodobnie frank szwajcarski także będzie zyskiwał na wartości i w naturalny sposób bardzo łatwo wytłumaczyć dlaczego tak się dzieje, ponieważ rynek, świat, inwestorzy czegoś się boją i właśnie o tą obawę teraz nam będzie chodzić. Ze względu na to, że mamy teraz do czynienia z potencjalną przygotowującą się ofensywą Izraela na strefę Gazy, to ten czynnik związany z geopolityką jest tym, który sprawia, że tak w ostatnich godzinach, w ostatnich dniach dynamicznie poszła w górę cena złota. I bardzo podobnie zachowują się inne rynki, jak już wspomniałem, ropa naftowa, czy też rynek srebra. I na kolejnym wykresie mamy tutaj ten rynek srebra ściśle powiązany z zachowaniem ceny złota. Więc jeżeli tendencja wzrostowa na złocie będzie kontynuowana, to także cena srebra powinna się przebijać przez te bardzo mocne potencjalne opory w rejonie 23,5, ponieważ jest to w takiej sytuacji najbardziej prawdopodobny scenariusz. Jeżeli rozpatrujemy także rynki pod względem oceny ryzyka i tego, czy one się boją, czy też nie, to warto równolegle patrzeć na zachowanie ceny miedzi, a w tym wypadku jest ona cały czas pod presją i raczej wykazuje ochotę na spadki niż na wzrosty, a w takiej sytuacji jest to wskazówka, że indeksy giełdowe, rynek ryzyka, zwłaszcza ten w Stanach Zjednoczonych najbardziej rozwinięty, nie ma potencjału w 100% do tego, żeby kontynuować tendencję wzrostową. Dlatego też potencjalne wzrosty mogą być, nie muszą być aż tak bardzo dynamiczne, o czym będzie za chwilę, ale myślę, że warto tak czy siak na ten rynek spoglądać. Plus warto cały czas obserwować ropę naftową, która także reaguje bardzo silnie i mocniej na potencjalne zagrożenia geopolityczne, które się tlą, które mogą wybuchnąć na Bliskim Wschodzie i za wzrost ceny ropy naftowej także odpowiada właśnie to, że rynek obawia się, że wkrótce może dojść do potężnego zawirowania, czyli do rozpoczęcia kolejnych zmagań zbrojnych na Bliskim Wschodzie i w takiej sytuacji te metale szlachetne, ropa naftowa i inne surowce mają potencjał ku temu, żeby kontynuować tendencję wzrostową. Dlatego też te obawy związane z ryzykiem geopolitycznym to są te czynniki, które w ostatnich godzinach kształtują ruchy na różnych klasach aktywów i warto być tego świadomym, że dopiero kiedy one ustaną, będzie szansa na to, żeby obserwować napływ kapitału i żeby znów zacząć dyskontować te bardziej optymistyczne scenariusze na giełdach papierów wartościowych, a ja cały czas uważam, że jest to scenariusz bazowy, że w końcówce tego roku jest 75% prawdopodobieństwa, że rynki ryzyka będą kontynuowały wzrosty, że będą szukały stopy zwrotu, a cykl prezydencki, przypominam, faworyzuje właśnie taki scenariusz. I w tym miejscu zachęcam do specjalnych materiałów edukacyjnych podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Poza fantastycznym materiałem o tym, jak myślą profesjonalni traderzy, jest nowy materiał o tym, że złoty zyskuje po wyborach. Naprawdę ten materiał warto sobie przyswoić, żeby znać także inne punkty widzenia na temat tego, co się dzieje na rynku. A w tym webinarze jest o inwestorach, którzy reagują na wyniki wyborów w Polsce i co nam mówią dane makroekonomiczne oraz że raz startuje sezon wyników w Stanach Zjednoczonych i czy on będzie wspierał kupujących ryzyko na całym świecie. Przypominam, te materiały są podlinkowane tam na dole w
opisie i w komentarzu. No i skoro jesteśmy przy rynku krajowym, który cały czas dyskontuje to, że wybory są już za nami. Jeszcze raz przypomnę, drodzy Państwo, tak jak mówiłem w poprzednim tygodniu, giełda papierów wartościowych rośnie nie z tego powodu, że któraś partia wygrała albo przegrała, ale z tego powodu, że to ryzyko związane z wyborami już minęło. A jako że perspektywy do końca roku są raczej optymistyczne niż pesymistyczne, dlatego też ryzyko jest podejmowane i te indeksy giełdowe tak wyraźnie rosną. Dzisiaj w tle tego wszystkiego są dane o core inflacji w naszym kraju, która we wrześniu okazała się być niższa niż zakładały prognozy i to jest bardzo dobra informacja. Jak widzimy, złoty już zatrzymał swoją falę aprecjacji po tym, co się teraz wydarzyło i czeka na ostateczne, kolejne informacje, które będą w stanie pobudzić apetyt na ryzyko, czy też będą w stanie go zatrzymać. Jeżeli popyt na ryzyko dzisiaj zaatakuje w Stanach Zjednoczonych, to prawdopodobnie jutro otworzymy się z kolejnymi lukami wzrostowymi na indeksach giełdowych w Warszawie, na obligacjach w dół i będziemy świadkami kolejnego kupowania ryzyka. Ja osobiście spodziewam się, że właśnie taki scenariusz będzie realizowany i jeszcze raz przypomnę, daję temu scenariuszowi aż 75% prawdopodobieństwa realizacji w terminie krótkim, jak i też w terminie do końca tego roku. I co teraz jest istotne? Polskie obligacje, drodzy Państwo, jak widzicie, odbijają od swojej średniej 200-sesyjnej. To naprawdę jest wielka zachęta do tego, żeby kontynuować tendencję korzystną dla polskich obligacji, a warszawski indeks giełdowy WIG20 także odbija od swojej średniej 200-sesyjnej, średniej rocznej. I także w sposób bardzo książkowy zachęca do tego, żeby wieścić kontynuację tendencji wzrostowej, ponieważ dzisiejsza świeca, dzisiejszy dzień przynosi nam już dynamiczny powrót na psychologiczny poziom 2000 punktów. A to naprawdę oznacza, że otwierają się znów potencjały wzrostowe ruchów w górę w kierunku oporów, czyli tegorocznych maksimów, ale przede wszystkim oporów w rejonie 2400-2500 punktów, a po drodze mamy górne ograniczenie tego już prawie rocznego kanału wzrostowego, dzisiaj w okolicach 2315 punktów. No i moim zdaniem jest ogromnie prawdopodobne, że daje te 75, nawet więcej procent prawdopodobieństwa, że te rejony 2300-2400 punktów będziemy testować i to już w perspektywie naprawdę nieodległej. Do końca roku zostaje nam 2,5 miesiąca, z czego prawdziwego handlu około 2 miesięcy. No i potencjał jest naprawdę ku temu, żeby wyciskać polskie akcje tak wysoko, jak się da. No i z ciekawostek pojawił się dzisiaj raport Goldman Sachsa, który spodziewa się, że po wyborach będzie bardziej jastrzębie stanowisko Rady Polityki Pieniężnej. No i tutaj widzicie Państwo ten artykuł, warto sobie go postudiować, co tutaj Goldman Sachs w swoich przemyśleniach myśli na temat tego, co się może wydarzyć w polskiej polityce monetarnej, a jutro rano wrócimy do tego tematu, zobaczymy jak dzisiaj, po tym dzisiejszym dniu zmieniły się oczekiwania co do przyszłej stopy procentowej w naszym kraju, czy w ogóle się zmieniły, ponieważ warto zobaczyć te nastawienie inwestorów co do przyszłej stopy procentowej, która także może mieć duży wpływ na wyniki spółek giełdowych i w ogóle na indeksy giełdowe, ponieważ jeżeli się okaże, że pomimo na przykład takich raportów jak Goldman Sachsa, ta przyszła stopa procentowa w Polsce nie będzie chciała jakoś tak wzrosnąć albo cały czas trajektoria ku obniżkom stóp procentowych będzie zachowana, tak jak było to przed wyborami, no to w takiej sytuacji będzie to następne paliwo ku temu, żeby te ryzyko było tankowane, czyli żeby indeksy giełdowe i w ogóle ryzyko w Polsce było kupowane. No i ja spodziewam się, że właśnie taki scenariusz będzie w Polsce realizowany. No i teraz przechodzimy gładko do sytuacji międzynarodowej, ze względu na to, że widzimy potencjalnie rosnący dopiero potencjalnie rosnącą lekką obawę co do tego, co się może wydarzyć, czyli ta geopolityka cały czas wpływa na wyceny spółek giełdowych i jest najważniejszym czynnikiem, który prowadzi teraz do korekt na indeksach giełdowych. Przypominam, że indeks Standard & Poor's odbija od dolnego ograniczenia rocznego kanału wzrostowego. Jeżeli równolegle pójdzie w górę euro-dolar, to myślę, że giełdy na całym świecie będą się zachowywały zdecydowanie lepiej niż ta na Wall Street, ale i ta na Wall Street ma zdecydowanie większy potencjał do wzrostów niż spadków i też daje bardzo duży odsetek prawdopodobieństwa, że te scenariusze prowzrostowe będą realizowane niż prospadkowe. I przypomnę, ja daję 75% szansy na to,
że i giełda papierów wartościowych, indeksy giełdowe na Wall Street pójdą w górę w terminie krótkim, ale przede wszystkim w terminie do końca tego roku. No i jeżeli ten euro-dolar pójdzie w górę mocniej, to lepszym rozwiązaniem będzie i lepiej będzie się zachować relatywnie indeks DAX. Na chwilę obecną mamy tutaj tylko i wyłącznie potwierdzenie ostatnich oporów i będziemy czekać cierpliwie na wydarzenia na Wall Street, które będą miały potencjał uruchomienia tego popytu, który wykreuje już wtedy krótkoterminowe formacje odwrócenia tendencji na wzrostową i tego też się tutaj spodziewał. W średnim terminie widzimy, że działa na szerokim rynku europejskich spółek na taka 3-miesięczna linia trendu spadkowego, łącznie ze średnią 200-sesyjną, dlatego też te wydarzenia mają duże znaczenie i warto także obserwować zachowanie tych amerykańskich obligacji, ponieważ jeżeli one będą spadać na rentownościach, czyli ceny będą rosły amerykańskich obligacji, to w naturalny sposób wystąpi presja na rzecz wzrostu cen akcji na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, czyli popyt na ryzyko będzie atakować i ten wykres korelacji, który teraz jest w tle, bardzo ładnie nam to pokazuje. Czyli zagrożeniem dla indeksów giełdowych są dalsze wzrosty rentowności amerykańskich obligacji, czyli spadki cen i odwrotnie. Jeżeli ceny będą rosnąć amerykańskich obligacji, to indeksy giełdowe i ceny akcji na Wall Street także powinny rosnąć. Z danych makro ze Stanów poznaliśmy wskaźnik New York Empire, który był generalnie w miarę zbliżony do prognoz, więc nie powinien mieć dzisiaj żadnego znaczenia. Euro-dolar walczy o to, żeby utrzymać się nad poziomem 1,05. Te wsparcie ma duże znaczenie i widzimy na wykresie, jak bardzo rośnie znaczenie oporu w rejonie 1,06 i ostatnich maksimów. Ich pokonanie otworzyłoby przestrzeń do wygenerowania większego wzrostowego odbicia. Bardzo ładnie klaruje się tutaj formacja odwrócony RGR, jeżeli oczywiście przebity byłby poziom 1,0650. Amerykańskie rentowności próbują od samego początku dzisiejszego dnia lekko rosnąć, więc mamy negatywny wpływ tego zjawiska na indeksy giełdowe, ale wszystko to się może dzisiaj odwrócić. Rynek coraz bardziej boi się rosnącego spreadu między włoskimi i niemieckimi papierami, jednak na chwilę obecną nie jest to temat, który jest najważniejszy na radarze, ale warto cały czas go monitorować. No i warto także pamiętać o tym, co się dzieje na Bitcoinie, ze względu na to, że ten Bitcoin znowu próbuje atakować swoje opory, czyli średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym w rejonie 28 tysięcy dolarów, a wykresy w ujęciu tygodniowym potwierdzają, jakie jest duże znaczenie i waga, rola tego oporu, czyli tej średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym. I więc gdyby się okazało, że rynek wychodzi nad poziom 28 tysięcy dolarów, to sprzyjałoby to także realizacji scenariuszy prowzrostowych w końcówce tego roku na tej najbardziej popularnej kryptowalucie. I moim zdaniem jest to też scenariusz bazowy, chociaż oczywiście, jak pamiętamy, w tym roku Bitcoin żyje swoim własnym życiem i czeka na to, co się wydarzy w 2024 roku, czyli na halving, który będzie miał miejsce w okolicach maja. Drodzy Państwo, i w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Szczególnie nowy materiał poświęcony złotemu, że złoty zyskuje po wyborach i co może się wydarzyć dalej na rynku złotego. Ten materiał jest podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu i zachęcam do tego, żeby się z nim zaznajomić. Dziękuję za słuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I zapraszam wszystkich także w piątek 20 października o godzinie 20 na debatę w kawiarni Agere Contra w Warszawie, gdzie porozmawiamy sobie o perspektywach na rynkach finansowych, czy też w gospodarce po wyborach. Link na dole w opisie i zachęcam także, żeby się z tymi wszystkimi materiałami zaznajomić. Dziękuję, pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego, stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego jeszcze raz, pozdrawiam, cześć!